to witamy na polu Ukopnia i zapraszamy. Ogólnie jak tutaj przyjechaliśmy, to większość ziemi to były 20-letnie ugony. Postawiliśmy 2 tunele foliowe, gdzie uprawiamy pomidory. W ogóle naszym głównym celem jest uprawianie warzyw, co nie jest łatwe, bo pracujemy tutaj na 6. klasie ziemi. Przede wszystkim mamy tutaj glinę. Glinę, piach, także jest ciężko. No i teraz są susze od 3 lat. Tak naprawdę w czerwcu to u nas nie pada, tak żeby podlało konkretnie, więc... Najdłużej ile dni nie padało? W tym roku pobiliśmy rekord 43 dni. Tak, ten każdy dzień liczy. Były jakieś tam deszczyki, ale to one nie parowały od razu tak naprawdę. Nic nie zdążyło wsiąknąć w ziemię. Jesteśmy szalonymi rolnikami tak naprawdę. Na początku ludzie podchodzili do nas sceptycznie, ale potem zaczęli nas odwiedzać. No i zaczęło się chyba tak przede wszystkim od tego, że ludzie zaczęli przychodzić z dziećmi. U nas są zwierzęta i mamy raczej takie podejście, że zależy nam na tym też, żeby uczyć młode pokolenia takiego zdrowego podejścia do zwierząt. Chcemy, żeby miały kontakt z kunami, ale kontakt to znaczy nie zobaczyć przez płot, tylko żeby mogły je na przykład nakarmić, pobyć z nimi nie przez ten płot, tylko wiesz, stanąć obok, nakarmić je nawet z ręki. Przecież dzieciaki u nas karmiły normalnie owsem, płatkami owsianymi, pszenicą, karmiły ptaki, tak? Te ptaki podchodziły, dzieciaki były na początku wystraszone, ale im się to podobało. I uczą się u nas jakiegoś takiego szacunku do zwierząt. To jest po moich dziadkach. Przez całe życie tutaj walczył na tych ugorach, głównie to żyto i ziemniaki, żeby przetrwać w trudnych czasach. No i stwierdziłem, że lepiej jest uprawiać dalej tą ziemię, żeby nie zarosła lasem tak jak wszędzie dookoła tutaj. Kiedyś tutaj wszystko było uprawiane. Tutaj ludzie uprawiali warzywa. Wszyscy ludzie z ulicy, jeszcze kilka lat temu żyła babcia i opowiadała o tym. No tak. Każdy pasek był uprawiony. Ludzie się spotykali tutaj na ziemi, wiesz, codziennie rano i uprawiali warzywa. I dało się. To wtedy też nie była lepsza klasa gleby, wiesz. To zawsze były jałowe ziemie, ale ludzie z tego żyli. Mieli krowy, mieli konie. Każdy miał krowę na ulicy. Co drugi dom miał krowę. Nie opłacało się trzymać krów, żeby sprzedawać mleka, bo każdy miał swoje. Tak, tutaj będą grządki, tutaj chcemy, żeby dzieci miały możliwość, wiesz, wyciągnięcia nasion, wsiania ich w ziemię, a potem pielęgnowania na przykład tych grządeczek, które tutaj będą. No plany co do tego miejsca mamy duże, moce przerobowe mamy mniejsze. Czy ludzie myślą, że jesteście jakichś hipisów, którzy chcą mieć inny styl życia? To było dziwne pytanie na temat dreadów, jak się pojawiałem na mieście. Jak mówiliśmy, że uprawiamy warzywa i zioła, to na zioła to wszyscy od razu, zioła! I tak wiesz, ciężko było wytłumaczyć, że my naprawdę uprawiamy warzywa, zaczynamy, próbujemy i że to jest naszym głównym celem. I ludzie żartowali sobie z nas i tak nie do końca wierzyli, że my naprawdę chcemy na tych ziemiach. Panie, tutaj to nic nie wyrośnie, tu nic to nie będzie, to w ogóle nie ma szans. Teraz już chyba na Suchedniowie nas znają. Suchedniowie wszyscy nas znają. Możemy się przejść przez tunele, jak chcesz zobaczyć pomidory, tylko tam będzie bardzo gorąco, bo teraz o tej porze tam jest około 40-50 stopni. Taka sałenka, sesyjka. Tak. Ale nie będziemy tam długo, jakby ci było słabo albo coś by było nie tak, to mów od razu wyjdziemy. Dobra, cały czas kręcamy. Cały czas, okej. O! Wiesz co, tutaj mamy taką dużą bioróżnorodność, nie uprawiamy tutaj tylko pomidorów. To na przykład jest pysznogłówka, to jest taka fajna roślina na herbatkę, pięknie pachnie. Możesz sobie powąchać. Śliczności. Szczypion, dużo ziół tutaj też uprawiamy. Lubczyk, estragon, oregano, mięta. Różne odmiany pomidorów. Tutaj widzisz na przykład rosną sobie poziomki. Zależy nam na tym, żeby jednak była właśnie duża bioróżnorodność. Żyje tutaj dużo owadów. Nie używamy jakichś chemicznych środków ochrony roślin. Te grzyki paskowane, trzmiel sobie lata. Mamy duży problem ze ślimakami. No naprawdę, jest tropikalny. Teraz rozumiem, dlaczego jesteś bez koszulek. No, ogólnie jak się przebywa 365 dni w roku na zewnątrz, to teraz to już bez koszulki. Zbieramy to, co mamy dojrzałe do zjedzenia, pakujemy na samochód i jedziemy. Chcemy się rozwijać, ale rąk do pracy mamy 4. Jest coś takiego jak roboczo godziny. No i wszystko zajmuje
określoną ilość czasu i jesteśmy w stanie zrobić tyle, ile jesteśmy w stanie. No na pewno takie jedzenie jest zdrowe, takie wiesz, organiczne, nienawożone i jeśli się skupiamy przede wszystkim na tym, co uprawiamy, to na pewno jesteśmy zdrowsi. Ja ogólnie mam łuszczycę i jeśli bazuje na tym, co jesteśmy w stanie sami wyprodukować, to jest okej, to ona się cofa, jej nie ma. Ale ostatnio na przykład soję pofolgowałam i jadłam chipsiki, jakieś przetworzone jedzenie i ona znowu wraca, więc to wiesz, jest odpowiedź organizmu i ja po sobie to widzę. A teraz zobaczysz, na dworze jest zimno. No, Jak sprawić, żeby faktycznie było tak. chłodno przy 30 stopniach? Tu jest wszystkie kompost, no. Tak, to jest kompost. Produkujemy. No i kury jedzą te komposty, czy co? Wskakują i grzebią Coś nim. tam sobie wygrzebią. A ile kur macie? 50. No 50, około 50. 50 jeszcze są gąski i indyki, tutaj też są 2 małe indyczki, młode. To jest Czeski. świetny A to ciągnik. działa? Tu jest w ogóle kozialnia Oczywiście. nasza, tutaj mieszkają kozy. To jest mały ciągnik w naszym gospodarstwie. Czeskie TZ4K14. Taki bardziej leśno-ogrodniczy ciągniczek. Ale robi robotę. Teraz mieszkają u nas ptaki, mieszkają kozy, psy, koty. Zuzka. Mamy uciekinienia. Kodem, Zenek. To są gąski. Gąski trzymamy na jajka. To są nasi wychowankowie, wykryliśmy ich z jajek. Wiesz, jak jest tak gorąco jak dzisiaj, to kozom trzeba non-stop nalewać wodę. Zresztą tak samo gęsiom i kurom. Więc raczej ciężko nam opuścić to miejsce. Jak już się zaczyna hodować zwierzęta i uprawiać rośliny, to człowiek jest przywiązany do miejsca. Myślę, że dlatego ludzie nie chcą tego robić. Ale nie wyobrażam sobie, co będzie, jak dalej tak będzie wyglądał świat. Bo tak na dobrą sprawę tutaj w okolicy tylko my uprawiamy warzywa. No tutaj to nikt nie uprawia nic. Sterniczki trzymamy dlatego, że są głośne. Jak coś tutaj się zaczyna dziać, one zaczynają krzyczeć, także słychać je aż przy domu. Więc to jest fajny system alarmowy. Potrafią narobić hałasu. I odstraszają też szczury. Indyki to jest u nas taki świeży temat. Mi się wymarzył indyk, bo są piękne. Ja jak mam jakieś swoje zwierzęta, to one są na dożywotkę. To ja nie jem mięsa. Ostatnio pochowaliśmy mojego koguta. Chowałam go od jajeczka. On akurat miał krzywicę, której nie udało się wyleczyć. No ale już miał sporo lat. Tak. I on pożył sobie kilka ładnych lat. Miał na imię Pan Generał i on nie był na rzeź. To był kogut, który sobie mieszkał i żył i umarł sobie naturalnie. Niektóre niestety trzeba zjeść. Zresztą kopalnie mięso to niech sobie je, ja nie jem. Nie wiem, czy weganie sobie zdają sprawę z tego, że rośliny, żeby urosły, potrzebują składników odżywczych. Więc bez zwierząt to warzywa nie rosną tak naprawdę. Tak. Trzeba czymś nawieść tą ziemię, żeby coś urosło. Nie trzeba ich jeść. No, nie trzeba. Aczkolwiek fajnie jest czerpać z nich jakieś korzyści, jak na przykład mleko albo jajka i uważam, że to nie wyrządza szkody zwierzętom. Karol skończył szkołę rolniczą, więc ma tytuł rolnika, ale to czego go uczyli, to chyba nie ma za wiele wspólnego z tym, co robimy. Jak nie robić przede wszystkim, bo tam to tabelki oprysków i tutaj pryskać i cały czas bym tylko pryskał. I nawoził. Więc głównie to obserwacja przyrody i czytanie mądrych książek. W internecie też są ludzie, którzy też się zajmują od wielu lat ekologicznymi uprawami. Jak się poznaliśmy, to ja mieszkałam we Wrocławiu. Karol przyjechał do mnie do Wrocławia i nie umiał tam wytrzymać. To wiesz, przez cały rok w sumie, tak. Ale psychika to mi siadało. Widać było po prostu tych ludzi to od natłoku bodźców. nie lubię Potem miast. przyjechaliśmy tutaj i tutaj mieliśmy zamieszkać. I ja wiesz, całe życie w mieście i nagle wpadam na taką wieś, gdzie wychodzę do ulicy i nie jedzie żaden samochód. Jest pustka, cisza. I ja się wtedy czułam źle i faktycznie odchorowałam tę przeprowadzkę na wieś. A teraz jest tak, że jak ja nagle jadę do dużego miasta, to ja nie umiem się odnaleźć. Ja wchodzę do Żabki i czuję się jak taki dzikus, wiesz. W ogóle nie... Stresują mnie ci ludzie, stresuje mnie to, że jest tyle ludzi dookoła. Nie wiem, jak mam z nimi rozmawiać. Mamy zupełnie inne problemy, wiesz. Oni na przykład się męczą tym, że idą do pracy i nie wiem, na co pójdą do kina, a my siedzimy tutaj i się zastanawiamy, czy spadnie deszcz, czy nie. Zupełnie inne problemy, inny jakiś taki sposób funkcjonowania. To, co plewiłem na początku czerwca, poumierało tak naprawdę. Później nie padało przez cały czerwiec.
Co prawda zawsze te chwasty, które usuwamy, zostawiamy jako ściółkę, Tak, żeby nie, to nie odsłaniamy trzymało. ziemi na słońce. Tak, bo tak. to Nie zabieramy, jak to babcie nas uczyły, żeby wszystkie chwasty wynieść jak zabrać, najdalej, żeby spalić nie i odniosły. tylko one muszą zostać, rozłożyć się i jednak wraca coś do tej gleby. I trzyma wilgoć przede wszystkim. Ziemniaczki mamy też oczywiście po drugim plewieniu już chwasty urosły. Tak, ziemniaczki I- wysychają w ogóle. Tak, już będziemy je kopać za niedługo. Tutaj jak jest szczery piach tak naprawdę. I w tamtym roku zalewało tutaj bardzo inne warzywa jak na płasko sadziłem, więc pomyślałem, że sobie ziemniaki posadzimy. No i ich nie zalało, tylko wyschły. Tam środek, który był pierwszy właśnie wyplewiony, wysechł jako pierwszy. Tu mamy marchewkę. Marchewka akurat jest pięknie przeplewiona. Malutka marcheweczka. Dziadek jeszcze żyje? Nie, dziadek już Oj, długo. 10. Więcej. Jeżeli on żył teraz i zobaczył, co robicie teraz, co on by powiedział? No myślę, że byłby zadowolony, że nie leży ugorem jak u wszystkich innych sąsiadów. Że jednak kultywuje dalej. Powiedz mi, twoim zdaniem, dlaczego nie mamy w Polsce więcej gospodarstwa, które działają w ten sposób? Czy tylko chodzi o pieniądze, czy coś więcej? Pieniądze i praca, bo przy prowadzeniu takiego typu gospodarstwa jednak nie da się zmechanizować wszystkiego. No a praca ręczna jest męcząca. Jak się ma też zwierzęta, to są takie codzienny obrządek. No i już nie można tak sobie wyjechać, powiedzieć zwierzętom, to my jedziemy na wakacje na razie. Dla nas wyjazd do Sklężyska na dwudniowy festiwal to było wyzwanie. Musieliśmy zaangażować rodziców, żeby dopilnowali zwierząt, nakarmili, wydoili. Wiesz, są różne rzeczy, typu na przykład kozy mogą rozwalić zagrodę. No i wtedy ktoś musi to naprawić. To nie są takie łatwe zadania. To są szkody, które potrafi zrobić jeleń. To była jedna noc. To powinny być cukinie. I liście były gdzieś Tak. takie, tutaj zarośnięte. Jelenie robili. Jelenie. Musimy je zrobić 2 razy wyższe i dopiero wtedy będzie miało sens, bo To ogrodzenie było takie ogrodzenie na dla sali. jelenia to jest nic. Tutaj też było pomidorów mnóstwo i bardzo ładnie sobie zjadłem. Słyszę bardzo dużo insekty. No, słychać, że jest tu życie, nie? A kto robił ten rzeźba? Ja rzeźbię. Tak? Ty? Tak. No niezłe. Jak jest w ciągu dnia za gorąco, tak to siedzę w pomidorach. Gdy już jest takie słońce jak teraz, nie da się tam wysiedzieć, to sobie wychodzę, biorę druta i młotek. Tutaj zaczęliśmy. Przekopaliśmy tę ziemię, nawieźliśmy ją i zaczęliśmy wprowadzać rośliny. I się okazało, że jednak mogą rosnąć tutaj same. Tutaj na przykład jest oregano. To jest taka znana roślina przyprawowa, lekko gorzka w smaku, na pewno każdy kojarzy z pizzy, nie? I to jest zioło, które jest łatwe w uprawie, kwitnie, przyciąga zapylacze, jest smaczne. Bardzo łatwo się samo rozrasta. Tak. I tutaj nic nie musimy przy nim już robić. Tu mamy jakieś ozdobne, Tam jest jabłonka z jabłuszkami. jabłonka. Prawda jest taka, że jak nie zasadzimy, to nigdy nie będzie plonów. A jak zasadzimy, to za kilka lat jest szansa, że coś zaczniemy zbierać. Jeśli nie robimy nic, to I nie tutaj będzie nic. można zobaczyć. Tutaj nie jest plewione, nie plewiliśmy. Nie plewiliśmy. W tym roku w ogóle. ani w tamtym roku nie plewiliśmy i one sobie jakoś radzą. Ogólnie to przede wszystkim chcielibyśmy uprawiać warzywa w takiej skali, żebyśmy mogli wyżywić więcej ludzi niż my. Chcielibyśmy na większą skalę je uprawiać. Jeszcze większą. Było ich więcej. Ale nie jest to łatwe. Najgorszą rzeczą, która nam się przydarzyła w tym sezonie, to było to, że zrywało nam folię z jednego tunelu. Na początku sezonu. Ale założyliśmy zrzutkę. I ludzie nam pomogli. Potrzebowaliśmy 3000, tak wyliczyliśmy. To wieczorem tego samego dnia, koło 11, moja mama do mnie zadzwoniła, że zobacz, co się dzieje na tej zrzutce, tam już jest szaleństwo. I gdy weszłam na stronę, to się okazało, że już mamy ponad połowę tej kwoty. I okazało się, że w sumie to rolnictwo to tak
Wiesz, takie działania jak nasze cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem i ludzie tego chcą. I są nawet w stanie, wiesz, poświęcić jakąś tam część swojego dochodu na to, żeby właśnie wspierać takie miejsca. To jest coś wspaniałego. Dajcie nam like, komentujcie, subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej takich filmów. Jagoda, Kopre, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o wasze działania. Jeśli chcecie nas znaleźć, to szukajcie nas na Facebooku. Na polu Kopra. I zapraszamy w każdą środę na wolontariat. Zaczynamy od 8:30. Wcześniej też do nas napiszcie albo jakoś się skontaktujcie z nami. Zapraszamy. No super, ja będę wracać. No, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.